Lekcja 1. Widoczność marki. Masz rację. Przyjazna dla użytkownika strona internetowa zdecydowanie zwiększa widoczność marki. To prawda. Zapewnia odwiedzającym przyjemne wrażenia, zachęcając i do powrotu. Co więcej, dobrze zaprojektowana strona internetowa może również zwiększyć sprzedaż. Zdecydowanie. Konwersja odwiedzających w klientów to nasz ostateczny cel. Często odkrywam, że przejrzystość i łatwość nawigacji robią ogromną różnicę. Tak, tworzenie przyjaznego środowiska online dla użytkowników jest niezwykle ważne. Może powinniśmy poszukać inspiracji w kilku udanych projektach stron internetowych. Brzmi jak wspaniały pomysł. Zatworzenie angażujących platform, które przyciągają klientów. Tak, oby nasze wysiłki przyniosły naszym przedsięwzięciom pomyślne rezultaty. Lekcja 2. Dyskusja o niebie. Kiedy Galileusz ogłosił, że wierzy w teorię Kopernika, zgodnie z którą Ziemia krąży wokół Słońca, niektórzy urzędnicy byli mocno zaskoczeni. Tak, mogę sobie tylko wyobrazić, jakie poruszenie wywołało to wśród ówczesnej społeczności naukowej i autorytetów religijnych. Rzeczywiście, było to odważne oświadczenie, które podważało głęboko zakorzenione przekonania epoki. Musiało być dla niego niezwykle trudno trwać przy swoich przekonaniach w obliczu tak potężnej opozycji. Zdecydowanie, Galileusz był prawdziwym pionierem w dążeniu do prawdy naukowej. Może powinniśmy bliżej przyjrzeć się temu, w jaki sposób jego odkrycia zmieniły nasze pojmowanie wszechświata. Brzmi jak fascynujący pomysł. Jego praca położyła podwaliny pod współczesną astronomię. Wypijmy za odwagę tych, którzy odważyli się rzucić wyzwanie status quo. Tak, obyśmy zawsze szukali wiedzy i prawdy w naszych własnych dążeniach. Lekcja 3. Preferencje zapachowe. Wolę lawendę i wanilię. Działają na mnie uspokajająco. Te zapachy są cudowne. Lawenda, w szczególności, znana jest ze swoich właściwości relaksujących. Tak, często używam olejku eterycznego lawendowego, aby się zrelaksować po długim dniu. Brzmi pysznie. Wierzę, że zapachy mogą znacząco wpływać na nasz nastrój i samopoczucie. Zdecydowanie! Wanilia ma ciepły i kojący aromat, który zawsze mnie uspokaja. Zgadzam się. Przypomina mi pieczenie ciasteczek z babcią w święta. Może powinniśmy razem wypróbować świece zapachowe lub dyfuzory olejków. To świetny pomysł. Za stworzenie spokojnej atmosfery w naszych domach. Tak, niech nasze przestrzenie wypełnią się kojącymi zapachami i spokojem. Lekcja 4. Plany zakupów. Jeszcze nie. Planuję odwiedzić różne sklepy, żeby zobaczyć, co mają na stanie. Brzmi jak mądre podejście. Rozważanie różnych opcji często prowadzi do lepszych wyborów. Oczywiście, chcę mieć pewność, że znajdę najlepsze oferty i wysokiej jakości produkty, które spełnią moje potrzeby. Oczywiście, może moglibyśmy spędzić tam cały dzień i pójść razem na zakupy. To wspaniały pomysł. Będzie przyjemniej, jeśli będziesz mieć towarzystwo podczas przeglądania. Tak, poza tym możemy sobie nawzajem wymieniać opinie na temat tego, co wygląda dobrze.
Zanim pójdziemy, zróbmy listę sklepów, które chcemy odwiedzić. Życzymy udanych zakupów, pełnych zabawy i wspaniałych znalezisk. Tak, niech nasz dzień będzie produktywny i przyjemny. Lekcja 5. Wyszukiwanie za pomocą pilota. A przy okazji, widziałeś tego pilota? Tak, zostawiłem go dziś wcześniej na stoliku kawowym. Ach, to wyjaśnia, dlaczego nie mogłem tego znaleźć. Szukałem wszędzie. Rozumiem. Zawsze wydaje się, że kryje się w najbardziej oczywistych miejscach, prawda? Zdecydowanie. Może powinniśmy w przyszłości wyznaczyć na to konkretne miejsce. To świetny pomysł. Zaoszczędziłby nam czasu i frustracji. Wyróbmy w sobie nawyk odkładania go na wyznaczone miejsce po użyciu. Oto sposób na utrzymanie porządku w przestrzeni życiowej i uniknięcie niepotrzebnych poszukiwań. Tak, niech nasz dom będzie uporządkowany i łatwy w nawigacji. Lekcja 6. Przygotowywanie posiłków. Czy potrzebujemy czegoś jeszcze do posiłku? Myślę, że to już wszystko. Chodźmy do kuchni i zacznijmy przygotowania. Idealnie. Jestem ciekawa, jak to wszystko się potoczy. Ja też. Wspólne gotowanie zawsze sprawia więcej przyjemności. Zgadzam się. Jest coś wyjątkowego w przygotowywaniu posiłków w zespole. Oczywiście. Poza tym, pozwala nam to dzielić się swymi umiejętnościami kulinarnymi. Przyniosę składniki. Od czego mam zacząć? Może mógłbyś pokroić warzywa, a ja w tym czasie zajmę się przygotowaniem sosu. Wypijmy za pyszny posiłek i radosne chwile wspólnego gotowania. Lekcja 7. Opcje transportu. Transport w obrębie tych miast może czasami być dość trudny. Zgadzam się. Wynajęcie samochodu byłoby idealnym rozwiązaniem, aby móc swobodnie zwiedzać okolice. Tak, Pozwala na większą elastyczność i zwiedzanie różnych atrakcji we własnym tempie. Poza tym mogliśmy łatwo zatrzymać się w ciekawych miejscach po drodze. dokładnie. Posiadanie samochodu znacznie poprawiłoby nasze ogólne wrażenia. Często zauważam, że transport publiczny nie zapewnia wystarczającej wygody, by przeżyć prawdziwą przygodę. To prawda. Może to być ograniczające, gdy próbujesz dotrzeć do konkretnych miejsc. Przyjrzyjmy się dostępnym opcjom wynajmu i zaplanujmy trasę podróży odpowiednio. Wypijmy za zaplanowanie ekscytującej podróży pełnej eksploracji i odkryć. Lekcja 8. Stylowy i niedrogi. Szukałam zasłon, które są stylowe i jednocześnie niedrogie. Rozumiem. Znalezienie idealnej równowagi może być nie lada wyzwaniem. Chcę, żeby upiększyły pokój, nie rujnując przy tym budżetu. Zdecydowanie. Stylowe wystrój nie zawsze musi wiązać się z wysoką ceną. Czy zainstalowałeś je sam, czy zatrudniłeś kogoś do tego? Zainstalowałem je samodzielnie i okazało się to zaskakująco łatwe. To imponujące. Może powinnam spróbować zrobić to samo, kiedy znajdę tę właściwe. Tak,
Projekty DY mogą być satysfakcjonujące i pozwolić zaoszczędzić pieniądze. Stwórzmy piękną przestrzeń, nie wydając przy tym zbyt dużo pieniędzy. Lekcja 9. Tropikalny raj. Czy byłeś kiedyś w tropikalnym raju? Tak, byłam na Bali w zeszłym roku i było naprawdę zapierająco. Bali słynie z pięknych plaż i bogatej kultury. Rzeczywiście, zachody słońca były magiczne, a jedzenie pyszne. Zawsze chciałem doświadczyć bujnych krajobrazów i ciepłych wód. Młozisz, jest coś orzeźwiającego w byciu w tak pięknym miejscu. Może moglibyśmy zaplanować wspólną podróż i zwiedzić jakieś tropikalne miejsca. Brzmi jak fantastyczny pomysł. Zacznijmy marzyć o naszej kolejnej przygodzie. Oto toast za przyszłą podróże pełne słońca, piasku i niezapomnianych wspomnień. Lekcja 10. Waga imienia. To imię definiuje nas wszystkich i ma znaczący wpływ na nasze życie. Tak, zobowiązuje nas do życia zgodnie z wartościami, które się z nim wiążą. Zdecydowanie. Imiona mogą kształtować naszą tożsamość i postrzeganie w społeczeństwie. Fascynujące jest, jak wielki wpływ imię może mieć na nasze przeżycia. Często zastanawiam się, jak ludzie nas postrzegają, opierając się wyłącznie na naszych imionach. To intrygująca myśl. Może powinniśmy zgłębić znaczenie naszych imion. Tak, zrozumienie historii może dać nam głębszy wgląd w nas samych. Wypijmy za to, że doceniamy moc naszych imion i historie, które one opowiadają. Tak, obyśmy nadal szanowali naszą tożsamość we wszystkim, co robimy. Lekcja 11. Lekcje historyczne. Przypadek Forda Pinto jest jednym z wielu, które wskazują na potrzebę ustanowienia przez rząd norm bezpieczeństwa. Zdecydowanie. Podkreśla to wagę regulacji chroniących konsumentów. Żadna firma nie chce narażać bezpieczeństwa na ryzyko dla zysku, ale historia pokazuje coś innego. Dokładnie. Dla firm kluczowe jest priorytetowe traktowanie etycznych praktyk i dobra publicznego. Być może jest to dla nas przypomnienie, że powinniśmy wspierać firmy, które wyznają te wartości. Tak, nasze wybory jako konsumentów mogą znacząco wpłynąć na zachowanie firmy. Wspierajmy przejrzystość i bezpieczeństwo we wszystkich aspektach biznesu. Podejmuj świadome decyzje, które stworzą bezpieczniejszy rynek. Rzeczywiście, razem możemy promować pozytywne zmiany w branży. Lekcja 12. Eksploracja aktywności. Odkrywanie nowych miejsc jest zawsze ekscytujące. Jakie aktywności masz na myśli? Chcę spróbować nurkowania z rurką. Wydaje mi się, że to fantastyczny sposób, aby z bliska przyjrzeć się stworzeniom morskim. Brzmi wspaniale. Podwodny świat jest pełen żywych kolorów i fascynujących stworzeń. Tak, zawsze marzyłem o pływaniu wśród ryb i raf koralowych. Być może moglibyśmy również odwiedzić lokalne rezerwaty przyrody, aby dowiedzieć się więcej o bioróżnorodności tego regionu. To wspaniały pomysł. Jest tyle do odkrycia, jeśli tylko zachowamy otwarty umysł.
Porządźmy listę czynności, które zagwarantują nam jak najlepsze przeżycia podczas naszej przygody. Jestem zachwycona za naszą eksplorację i wspomnienia, które stworzymy. Zdecydowanie. Niech nasza podróż będzie pełna emocji i odkryć. Lekcja 13. Wolność i wiara. To pokolenie Niemców wywalczyło sobie prawo do wolności, w tym prawo do wyrażania siebie. Całkowicie się zgadzam. Należy docenić trudności, z jakimi musieli się zmierzyć, aby osiągnąć tę wolność. Tak, wiara w zdolność do przezwyciężania przeciwności losu jest potężnym dowodem odporności. Niesamowite jest to, jak kontekst historyczny kształtuje wartości społeczeństwa. Rzeczywiście, każde pokolenie przyczynia się do trwającej narracji o wolności i prawach. Być może powinniśmy bliżej przyjrzeć się temu, w jaki sposób wartości te są podtrzymywane w dzisiejszych czasach. Brzmi intrygująco. Zrozumienie historii może poprowadzić nas ku lepszej przyszłości. Wypijmy za naukę z przeszłości i orędujmy za wolnością w teraźniejszości. Oczywiście, razem możemy promować świadomość i docenianie tych praw. Lekcja 14. Uczenie się od innych. Obserwowanie innych w celu uzyskania wskazówek może być niezwykle korzystne. Mam nadzieję, że szybko przystosuję się do ich metod i podejścia. To mądre podejście. Uczenie się od doświadczonych może przyspieszyć Twój rozwój. Tak, często odkrywam, że drobne wskazówki i triki mogą zdziałać cuda. Dokładnie. To jak posiadanie osobistego mentora bez formalnych ustaleń. Zrobię notatki na temat skutecznych praktyk i włączę je do swojej codziennej rutyny. Świetny pomysł. Może moglibyśmy nawet porozmawiać o tym, czego się nauczyliśmy. Tak, dzielenie się spostrzeżeniami może pogłębić nasze zrozumienie i zachęcić do współpracy. Oto sposób na korzystanie z mądrości innych i wspólny rozwój. Lekcja 15. Zakupy spożywcze. Dział z warzywami i owocami jest pełen owoców i warzyw, co zawsze jest przyjemnością. Zgadzam się. To inspirujące widzieć tak wiele nowych opcji. Sprzedawcy spryskują owoce wodą, aby zachować ich żywy i atrakcyjny wygląd. Tak, to z pewnością sprawia, że wszystko wygląda bardziej kusząco, prawda? Zdecydowanie. Często pociągają mnie jaskrawe kolory i świeże zapachy. To prawdziwa uczta dla zmysłów. Nigdy nie mogę się oprzeć, żeby nie kupić kilku dodatkowych rzeczy. Ja też. Może powinniśmy zaplanować sesję gotowania po zakupach. Brzmi fantastycznie. Świeże produkty sprawią, że posiłki będą pyszne. Wypijmy za smaczne dania i udane zakupy. Lekcja 16. Rozkosz kawy. Uwielbiam połączenie bogatego espresso i gładkiego, spienionego mleka. To naprawdę połączenie idealne w kawowym niebie, prawda? Rzeczywiście. Sposób, w jaki się ze sobą łączą, tworzy harmonijny profil smakowy. A co najważniejsze, ten aromat jest po prostu niebiański i potrafi rozjaśnić dzień każdego. Często zdarza mi się marzyć o idealnej filiżance kawy. Ach,
Ta nieuchwytna, idealna filiżanka to jak poszukiwanie świętego grala napojów. Dokładnie. Jestem przekonany, że każdy miłośnik kawy ma swoją własną wersję. Może powinniśmy wspólnie wyruszyć na poszukiwanie najlepszej kawy w mieście. Z chęcią podejmę to wyzwanie. Udokumentujmy nasze odkrycia. Lekcja 17. Dostęp do basenu. Czy za korzystanie z basenu naliczane są dodatkowe opłaty? Nie, dostęp do basenu jest wliczony w cenę pobytu, co jest wspaniałe. To fantastyczne. Orzeźwiająca kąpiel po długim dniu jest bardzo kusząca. Zdecydowanie. To idealny sposób na relaks i odprężenie. Ponadto relaks przy basenie z dobrą książką to wspaniały sposób na spędzenie popołudnia. Tak, brzmi jak mini wakacje w ramach naszych wakacji. W takim razie muszę spakować strój kąpielowy. Dobry pomysł. Musimy maksymalnie wykorzystać dostępne nam udogodnienia. Oto słoneczne dni i orzeźwiające kąpiele. Lekcja 18. Wycieczka do Tajlandii. Cześć, wszystko w porządku, dziękuję. Tak, przeżyłem niesamowitą podróż do Tajlandii. Była naprawdę niezapomniana. Brzmi wspaniale. Jakie były najważniejsze momenty Twojej przygody? Tętniące życiem targowiska były ucztą dla zmysłów, pełne kolorów i zapachów. Mogę sobie tylko wyobrazić, czy próbowałeś tam jakichś intrygujących potraw? Oczywiście, uliczne jedzenie było prawdziwą ucztą dla podniebienia, zwłaszcza pad thai. Słyszałem, że koniecznie trzeba tam zajrzeć. Czy zwiedziałeś też jakieś świątynie? Tak, misterne wzory i historia, która się za nimi kryła, były fascynujące. Chętnie dowiem się więcej na temat Twoich doświadczeń. Brzmią czarująco. Opowiem wam przy kawie parę historii. Mam ich wiele do opowiedzenia. Lekcja 19. Nadzieja i pilność. Nigdy dotąd w słowach przyszłość nadziei nie było tak wielkiej pilności. Rzeczywiście, niesamowite, jak wiele osób znajduje oddźwięk w tych słowach. Jednak nawet świadomość absolutnego znaczenia nadziei może być przytłaczająca. Oczywiście, że tak. Presja, by sprostać takim oczekiwaniom, jest ogromna. Tak, to tak, jakby dźwigać ciężar świata na swoich barkach. Jednak nadzieja motywuje nas również do dążenia do lepszej przyszłości. Zgadza się, to miecz obosieczny, równoważący pilność z zachętą. Tak, być może to właśnie w tej równowadze odnajdujemy naszą siłę. Cudowny wgląd. Trzymajmy się tej nadziei, podążając naszą drogą. Lekcja 20. Projekt ogrodu wewnętrznego. Rozpoczęcie projektu ogrodu wewnętrznego brzmi wspaniale, doda on życia naszej przestrzeni. Rzeczywiście, pielęgnacja roślin daje niesamowitą satysfakcję. Już teraz mogę sobie wyobrazić tę żyłą zieleń, która sprawia, że nasz dom wydaje się bardziej przytulny. Tak, poza tym to fantastyczny sposób na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach. Dokładnie. Wierzę, że rośliny mają magiczną moc transformacji przestrzeni.
a radość z obserwowania, jak rosną, jest nieporównywalna. Może powinniśmy wybrać różnorodne rośliny i stworzyć miniaturową dżunglę. Byłoby cudownie. Mieszanka kwiatów, ziół i zielonych liści byłaby idealna. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć. Zróbmy listę tego, co chcemy uwzględnić. Lekcja 21. Humorystyczny moment. Łzy spływały mu po policzkach, gdy mówił, że wyglądam bardzo zabawnie z brązową papierową torbą przyklejoną do twarzy. Ojej, to brzmi zabawnie. Co doprowadziło do takiej sytuacji? Próbowałem nieść zakupy, ale cóż, powiedzmy, torba miała inne plany. Okazuje się, że torby czasami mają psotnego ducha. Rzeczywiście. Ja też zacząłem się śmiać, bo to był niezwykły widok. Mogę sobie tylko wyobrazić. Udało ci się uchwycić ten moment na zdjęciu? Niestety, nie zrobiłem tego, ale na zawsze zapamiętam to zdarzenie. Lekcja, której się nauczyłeś. Zawsze zabezpieczaj swoje zakupy prawidłowo. Zupełnie słusznie. Nigdy więcej nie zlekceważę papierowej torby. Lekcja 22. Arcydzieło natury. Przez lata erodowania skalistych brzegów rzeka utworzyło swój własny wielki kanion. To niezwykłe zjawisko. Natura naprawdę potrafi kształtować krajobraz. Rzeczywiście. Przypomina mi to, jak ogromny wpływ na nasze otoczenie może mieć czas. Tak, i fascynujące jest pomyśleć, ile czasu zajęło stworzenie takiego arcydzieła. Wyobraź sobie, jakie historie mogłaby opowiedzieć rzeka, gdyby tylko potrafiła mówić. Och, mogę sobie tylko wyobrazić. Prawdopodobnie doświadczyło niezliczonych przygód i zmian. Może powinniśmy odwiedzić kanion i na własne oczy zobaczyć jego piękno. Brzmi pysznie. Chętnie zobaczyłbym te misterne detale wyrzeźbione przez wodę. Zaplanujmy wycieczkę i zróbmy kilka zdjęć, aby uwiecznić tę chwilę. Lekcja 23. Spontaniczne decyzje. Niezupełnie. Zazwyczaj decyduję, co zjeść spontanicznie. Z pewnością może to prowadzić do ciekawych doświadczeń kulinarnych. Rzeczywiście. Moje posiłki często zamieniają się w przymiłą niespodziankę, a czasem w komiczną katastrofę. Wyobrażam sobie. To musi być jak gra w kulinarną ruletkę. Dokładnie. Jednego dnia mogę skończyć z makaronem gourmet, a następnego z kanapką o wątpliwej jakości. Przynajmniej twoje doświadczenia kulinarne pozostaną ekscytujące. Prawda. Lubię myśleć o tym jako przygodzie z każdym posiłkiem. Może warto rozważyć założenie dziennika żywieniowego, w którym będziesz dokumentować te spontaniczne wybory. To intrygujący pomysł. Mógłby stać się zbiorem moich kulinarnych eskapad. Lekcja 24. Pomysły na gotowanie. Makaron z serem i cota brzmi pysznie. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Co powiesz na warzywa takie jak szpinak lub papryka, które dodadzą trochę koloru i składników odżywczych? To świetna propozycja. Świeże warzywa pięknie urozmaicą potrawę. Dokładnie.
Odrobina koloru zawsze sprawia, że jedzenie jest bardziej apetyczne. Ponadto podnosi wartość odżywczą posiłku, dzięki czemu staje się on pełnowartościowym posiłkiem. Całkiem słusznie. Może moglibyśmy podsmażyć trochę czosnku, żeby dodać mu aromatu. Teraz mówisz moim językiem. Czosnek wszystko leczy. Naprawdę, czepta ziół również mogłaby poprawić smak. To danie zapowiada się na kulinarne arcydzieło. Lekcja 25. Planowanie naszej przygody. Hej, jak się masz? Myślałem o naszej kolejnej przygodzie. Mam się dobrze, dziękuję. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę Twoje pomysły na naszą kolejną wycieczkę. Pomyślałem, że moglibyśmy zwiedzić ten nowy szlak turystyczny, który właśnie się otworzył. Brzmi pysznie. Słyszałem mnóstwo dobrego o widokach ze szczytu. Dokładnie. Podobno zapiera dech w piersiach, zwłaszcza o wschodzie słońca. Już teraz mogę wyobrazić sobie ten zachwycający krajobraz skąpany w złotym świetle. Nie zapomnijmy spakować przekąsek na podróż. Tak, wędrówki są zawsze przyjemniejsze, gdy masz pod ręką pyszne smakołyki. Przygotuję mieszankę studencką i batony zbożowe, żebyśmy mieli więcej energii. Lekcja 26. Kuchnie lokalne. Dobry pomysł. Powinniśmy też zrobić listę lokalnych potraw, których warto spróbować. Tak, poznawanie jedzenia to jedna z najlepszych części podróżowania. Dokładnie. Każde danie opowiada historię o kulturze. Zdecydowanie, to jak skosztowanie kawałka historii. Nie mogę się doczekać, aż odkryję nowe smaki i składniki. Ja też. Masz jakieś konkretne dania na myśli? Dużo słyszałem o tym słynnym jedzeniu ulicznym w tym rejonie. Tak, jedzenie uliczne często charakteryzuje się najbardziej autentycznymi smakami. Poza tym jest to zazwyczaj bardziej przystępne cenowo rozwiązanie, co jest korzystne dla obu stron. Lekcja 27. Kuzyni królewscy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak interesujące jest to, że król, cesarz i car byli kuzynami? Zdecydowanie. To musiało sprawić, że ich relacje stały się całkiem komfortowe, nie sądzisz? Tak, wspólne więzy rodzinne musiały mieć znaczący wpływ na ich poglądy polityczne i decyzje. Zastanawiam się, jaki to miało wpływ na ich królestwa i ludzi w nich żyjących. Prawdopodobnie stworzyło to poczucie jedności między ich narodami, ale także potencjalne konflikty. Owszem, lojalność rodzinna może czasami kolidować z interesami narodowymi, co prowadzi do skomplikowanych sytuacji. Czy wiesz, że często się odwiedziali, co wzmacniało łączące ich więzi? To fascynujące. Wyobraź sobie dyskusję, jakie musieli prowadzić podczas tych wizyt. Mogliby dzielić się strategiami i pomysłami na potrzeby swoich imperiów. Lekcja 28. Impreza integracyjna. Czy słyszałeś o imprezie wigilijnej, na której Simpson został ukarany grzywną w wysokości $200? Tak, to dość zaskakujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to miało być święto. Dokładnie. Ciekawe, co doprowadziło do tak wysokiej grzywny na uroczystym spotkaniu.
Być może zdarzyły się jakieś nieoczekiwane incydenty, które wymknęły się spod kontroli. To możliwe. To skłania do refleksji, jak szybko zabawa może przerodzić się w kłopoty. Tak, i przypomina nam, że zawsze powinniśmy być świadomi tego, co robimy podczas wydarzeń towarzyskich. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych kilku lat Nicole będzie musiała 2 razy się zastanowić, zanim pójdzie na kolejną imprezę. Jasne, to nauczka i mam nadzieję, że podzieli się nią ze swoimi przyjaciółmi. Może to pomóc innym uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Lekcja 29. Zdrowe przekąski. Wspomniałeś o białku, warzywach i pełnych ziarnach. To brzmi dobrze. Zgadzam się. Ale co sądzisz o przekąskach? Przekąski też są niezbędne. Mogą być zdrowe lub bardziej sycące, w zależności od naszych preferencji. Dokładnie. Chodzi o znalezienie równowagi, która pasuje do naszej diety i stylu życia. Czy znalazłeś jakieś zdrowe przekąski, które naprawdę ci smakują? Tak, uwielbiam jogurt z owocami i orzechami. Jest zarówno pożywny, jak i pyszny. Brzmi fantastycznie. Często jem hummus z warzywnymi paluszkami. Świetny wybór. Jest pełen białka i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Czy uważasz, że powinniśmy wspólnie rozważyć więcej opcji przekąsek? Lekcja 30. Wybory kreatywne. Możesz wybrać kolory, wzory i faktury, które lubisz i umieścić je w swojej przestrzeni. Tak, to robi ogromną różnicę w tworzeniu osobistej atmosfery, prawda? Zdecydowanie. Odpowiednie wybory mogą całkowicie odmienić klimat pomieszczenia. Czy zastanowiłeś się, jakie kolory chcesz mieć w swojej przestrzeni? Skłaniam się ku uspokajającym odcieniom błękitu i zieleni, dają uczucie orzeźwienia. Brzmi cudownie. Wolę ciepłe odcienie ziemi, dają mi poczucie przytulności. Mieszanie tekstur może również dodać projektowi głębi, czy tak nie uważasz? Pewnie, miękki dywan i drewniane meble mogą stworzyć piękny kontrast. Chciałbym zobaczyć, jak różne kombinacje mogą zmienić ogólne wrażenie.